Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj mam dla Was kolejną lekcję o nieregularnych rzeczownikach. Dzisiaj będą to rzeczowniki imię, brat i przyjaciel. Jeśli jesteś na poziomie B1, musisz znać te formy. Oczywiście, jeśli jesteś na poziomie B2 albo C, to musisz je znać perfekcyjnie, ale jeśli jesteście na poziomie A2, to ta lekcja też będzie dla Was dobra. Pamiętajcie, że zawsze możecie włączyć na YouTubie polskie albo angielskie napisy i będziecie rozumieć wszystko, co mówię. A czy już widzieliście moją poprzednią lekcję o innych 3 nieregularnych rzeczownikach? To była lekcja o słowach zwierzę, oko i ręka. Link do tej lekcji jest w opisie filmu. A więcej lekcji, których nie ma na YouTubie i są to lekcje z ćwiczeniami, znajdziecie na mojej stronie polishwithdorota.pl. Zapraszam serdecznie. No a teraz zaczynamy. Zaczynamy od słowa imię. Imię, tak jak zwierzę, kończy się na -e i ma specyficzne formy. Posłuchajcie. Liczba pojedyncza. Kto co? Imię. Kogo czego? Imienia. Komu czemu? Imieniu. Kogo co? Imię. Z kim z czym? Z imieniem. O kim o czym? O imieniu. I wołacz o imię. Liczba mnoga. Imiona. Imion. Imionom. Imiona. Imionami. Imionach. Imiona. W liczbie pojedynczej po pierwszych 3 literach i, m, i jest e. Imienia, imieniu i tak dalej. A w liczbie mnogiej mamy tam o. Imiona, imionami, imionach. Pamiętajcie, żeby te formy, wszystkie formy z dzisiejszej lekcji i wszystkie przykłady zapisać w zeszycie, zapisać ręcznie. Róbcie notatki, to naprawdę bardzo, bardzo pomaga. To pomaga w zapamiętywaniu, a potem możecie po prostu wrócić do swoich notatek i zobaczyć, co napisaliście. Naprawdę lepiej uczy się z własnych notatek. Spróbujcie. A teraz ćwiczenia. 5 zdań z różnymi formami słowa imię. Pierwsze. Ona ma aż 3 imiona. Ja mam tylko jedno imię. A wy? Ile macie imion? 1 imię? 2 imiona? A może 3 imiona? Następne. Nie pamiętam jego, chyba Rafał albo Radek. Jaka będzie tutaj forma? Dopełniacz liczby pojedynczej. Nie pamiętam jego imienia. Trzecie zdanie. Napisz do nich maila w naszym... Tu jest miejscownik liczby pojedynczej. W naszym imieniu to znaczy, że Ty napisz maila
od nas wszystkich, albo jeśli ktoś mówi coś w moim imieniu, to mówi to za mnie, tak jakbym ja to mówiła. Coś takiego. Następne, 4. zdanie. Nie wpisuj tu swoich, wpisz tylko nazwisko. Co tutaj będzie? Mamy swoich, to znaczy, że to jest liczba mnoga, dopełniacz. Nie wpisuj tu swoich imion. I ostatnie, 5. Często używamy tej formy. Ona może być trochę dziwna na początku. W Poznaniu jest Uniwersytet Adama Mickiewicza. To jest dopełniacz liczby pojedynczej imienia Adama Mickiewicza. Może być to też oczywiście ktoś inny, może być Uniwersytet imienia Mikołaja Kopernika, Uniwersytet imienia może Stefana Batorego i tak dalej, i tak dalej. A skrót to jest im. IM. Czytamy im jako imienia. W Poznaniu jest Uniwersytet Adama Mickiewicza. Ja studiowałam właśnie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i sama mam też szkołę języka polskiego online. Być może o tym wiecie, bo wiele osób, które ogląda mój kanał, jest też uczniami mojej szkoły. Oglądali moje filmiki i widzieli, że mówię: o, mam szkołę, zapraszam, skontaktowali się ze mną i teraz uczą się z jedną z moich nauczycielek. Moje nauczycielki są naprawdę świetne. Jestem bardzo dumna, że mam taki zespół. Jest tam Julia, z którą pracuję od wielu lat, i Weronika, kilka miesięcy dłużej, już prawie 10 lat. Współpracuję też wiele lat z Karoliną, z Justyną, z Anią, z Asią i z Olą. I każda z nich jest naprawdę świetną profesjonalistką i bardzo często dostaję wiadomości, że o, Dorota, Karolina jest super, musisz być dumna, że masz Olę w swoim zespole, lekcja z Julią była genialna. I no, wtedy się czuję tak wspaniale. O, ależ mam gęsią skórkę teraz. Więc zapraszam Was, zapraszam do mojej szkoły. No, wzruszyłam się trochę, bo moja szkoła już istnieje 12 lat, a od 3 lat uczymy tylko online i dzięki temu poznałam setki, nawet więcej, chyba tysiące bardzo ciekawych ludzi z całego świata. Jeśli Ty też chcesz poznać inne osoby, które uczą się polskiego i poznać moje nauczycielki, to skontaktuj się ze mną przez link w opisie. No dobrze, a teraz już spokojnie, bez takich emocji, idziemy dalej i mamy formy rzeczownika brat. No tak, słowo brat jest bardzo często używane i to jest duży problem dla osób, które są na poziomie A1, bo zobaczcie, to są formy. Liczba pojedyncza. Kto co? Brat. Kogo czego? Brata. Komu czemu? Bratu. Kogo co? Brata. Z kim z czym? Z bratem. O kim o czym? O bracie. Wołacz bracie. Więc na przykład, jak chcecie powiedzieć o brother, to możecie powiedzieć no bracie. Liczba mnoga. Kto co? Mianownik bracia. To są bracia. Kogo czego? Braci. Komu czemu? Braciom. Kogo co?
braci, tak samo jak dopełniacz. Z kim, z czym? Z braćmi. Uwaga, nie ma końcówki ami, jest tylko mi. Braćmi. O kim, o czym? O braciach. Widzicie, w liczbie pojedynczej mamy ty, ale w liczbie mnogiej mamy ci. Albo ci, albo c z kreską. Wołacz o bracia. A teraz ćwiczenia. 5 zdań z różnymi formami słowa brat. Jego dwaj już nie żyją. Mianownik, liczba mnoga. Bracia. Numer 2. Powiedziałem twoim, żeby przyszli w niedzielę na obiad. Liczba mnoga, bo mamy twoim. Celownik. Powiedziałem komu? Powiedziałem twoim braciom. Numer 3. Jezus mówił, że wszyscy jesteśmy, liczba mnoga. Jesteśmy kim? Narzędnik. Jesteśmy braćmi. Kupiłem prezent mojemu, celownik. Kupiłem komu? Liczba pojedyncza. Mojemu bratu. Mam 3. Co tutaj będzie? Mam 3 braci. Taka mała pomoc, jeśli chcecie powiedzieć, że macie tutaj brata, braci. Mam 1 brata, mam 2, 3, 4, 5, 6 braci. Tutaj zawsze będzie braci. Nieważne czy 2, czy 5, czy 10 i tak dalej. Zawsze braci. A na koniec formy słowa przyjaciel. Pamiętajcie tylko, że słowa przyjaciel nie używamy w Polsce tak często jak słowa friend po angielsku. Mam lekcję o tym, jaka jest różnica między słowami znajomy, kolega i przyjaciel. Bo to nie wszystko jest dokładnie friend, tak jak po angielsku. Link jest w opisie. A tutaj są wszystkie formy słowa przyjaciel. Kto co? Przyjaciel. Kogo czego? Przyjaciela. Komu czemu? Przyjacielowi. Tak, uwaga. Przyjacielowi. Owi. Nie u. Kogo co? Przyjaciela. Z kim, z czym? Z przyjacielem. O kim, o czym? O przyjacielu. Wołacz o przyjacielu. Liczba mnoga. Przyjaciele, przyjaciół. Uwaga, dopełniacz. Kogo, czego? Przyjaciół. Celownik, przyjaciołom. Biernik, tak samo jak dopełniacz, przyjaciół. Narzędnik, przyjaciółmi, więc też jest tylko mi, tak jak w formie braćmi. Tutaj mamy przyjaciółmi. Miejscownik o przyjaciołach. I wołacz przyjaciele. Więc ta liczba mnoga jest naprawdę dziwna. Tutaj mamy w celowniku i w miejscowniku mamy o, a w dopełniaczu, bierniku i narzędniku mamy u, a w mianowniku e, tak jak w liczbie pojedynczej. A teraz ćwiczenia. 5 zdań z różnymi formami słowa przyjaciel. Ona jest bardzo samotna, bo nie ma w Polsce prawdziwych, liczba mnoga, nie ma, to jest dopełniacz. Nie ma prawdziwych przyjaciół. Numer 2. W weekend byliśmy nad morzem
z, liczba mnoga, z przyjaciółmi. Numer 3. Nie mów tak o moich, to jest liczba mnoga, bo mamy o moich, to jest miejscownik, o moich przyjaciołach. Następne, 4. Wiem, że zawsze mogę ufać mojemu, liczba pojedyncza. Ufać plus celownik. Komu? Czemu? Przyjacielowi. Mojemu przyjacielowi. Niektórzy mówią, że zwierzęta to najlepsi człowieka. To jest mianownik. Najlepsi przyjaciele. Mianownik liczby mnogiej, oczywiście. No dobrze, znacie już wszystkie formy, nieregularne bardzo, słów imię, brat i przyjaciel. Pamiętajcie, żeby napisać swoje przykłady w komentarzach, a ja będę je poprawiać. Najlepiej uczymy się na własnych przykładach. Napiszcie takie zdania, których chcecie używać. Pomyślcie o sytuacji, gdzie będziecie chcieli powiedzieć coś ze słowem imię, ze słowem brat albo ze słowem przyjaciel. Najpierw pomyślcie dobrze o tych przykładach, a potem napiszcie. Ale piszcie je naprawdę skoncentrowani. Wróćcie do tabelek, które widzieliście i mam nadzieję, że napisaliście w zeszycie i dopiero wtedy napiszcie to w komentarzu. No i pamiętajcie, że w mojej szkole są grupy na różnych poziomach. Mamy grupy nie tylko na poziomie A1 i A2, ale nawet grupy na poziomie B2, czyli takie naprawdę zaawansowane grupy. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa!